Żeby rozwijać najważniejsze krajowe ośrodki badawcze, powstają bardzo liczne inicjatywy, które są dedykowane konkretnym specjalizacjom. Programy grantowe dla zdolnych fizyków, konkursy na najlepszą pracę naukową poświęconą chemii organicznej, czy też stypendia rozwojowe dla badań z zakresu projektowania przestrzennego, to wszystko przykłady punktowego wsparcia w ramach wąskiej dziedziny naukowej. Od niedawna w krajowym szkolnictwie pojawił się także trend wspierania szerszych projektów, których celem jest kompleksowa integracja prac uczelni. Poprzez bardziej holistyczne, interdyscyplinarne spojrzenie inicjatywy tworzone na krajowych uczelniach mogą rozwiązywać problemy w sposób bardziej złożony i z większą łatwością wprowadzać je później jako realne rozwiązania. Przykładem takiej inicjatywy są utworzone parę lat temu priorytetowe obszary badawcze powstałe wskutek strategii Inicjatywa Doskonałości, realizowanej w naszym kraju przez obecne Ministerstwo Nauki i Edukacji. Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstało aż 7 POB-ów, integrujących naukowców reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych. Jak wygląda praca badaczek i badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w ramach tych ośrodków? Co możemy zyskać poprzez interdyscyplinarne spojrzenie na nauki społeczne, takie jak socjologia? Przekonajcie się Państwo sami. Zapraszamy do materiału poświęconego priorytetowemu obszarowi badawczemu Society of the Future. Priorytetowy obszar badawczy Society of the Future jest jednym z POB-ów, które zostały wyodrębnione w ramach inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Jednym z zadań POB-ów jest budowanie ekosystemu badawczego skierowanego na polepszenie uwarunkowań prowadzonych badań na Uniwersytecie Jagiellońskim zgodnie z zasadą 4I. Tak się składa, że w 2019 roku, 30 października, ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, w którym to wśród 10 najwyżej ocenionych szkół wyższych w Polsce znalazł się także Uniwersytet Jagielloński. Skutkiem czego od 2020 roku Uniwersytet Jagielloński realizuje ten program, który polega na mniej więcej na tym, że wszystkie działania, zarówno kształcenie, badania naukowe, jak i tak zwana trzecia misja Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli współpraca z otoczeniem, są realizowane trochę pełniej i bardziej, można powiedzieć, szerzej. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że od 2020 roku wraz z tym programem Uniwersytet Jagielloński otrzymuje 10% środków finansowych więcej na realizację określonych działań, które przyczynią się do zwiększenia jego widzialności na arenie międzynarodowej i podniesienia jego konkurencyjności, ale także zwiększenia jego być może kooperatywności z innymi ośrodkami badawczymi, szczególnie na zachodzie Europy, ale także na całym świecie. Jakby bazą powstania tego inicjatywy doskonałości uczelni badawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim była bardzo szczegółowo przygotowana strategia SWOT, którą wykonywaliśmy na uniwersytecie kilka miesięcy przed uruchomieniem tego programu, w którym to zespoły ekspertów zawsze na początku na poziomie wydziałów i jednostek wydziałowych przygotowywały taką głęboką refleksję na temat zasobów, które posiada Uniwersytet Jagielloński, szczególnie zasobów intelektualnych, relacyjnych, po to, żeby na poziomie centralnym przygotować taką klasyczną analizę SWOT, która pokazała obszary, w którym Uniwersytet Jagielloński posiada największe atuty w zakresie kształcenia, w zakresie prowadzenia badań, ale także współpracy z otoczeniem. To jest stworzenie pewnej struktury w oparciu o analizę SWOT, struktury 7 priorytetowych obszarów badawczych, które są wyłonione na podstawie najważniejszych atutów naukowych, dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których dzięki wsparciu tego programu prowadzi się jeszcze lepsze badania naukowe, wspomaga się naukowców w rozwoju ich kompetencji i wspiera się ich
podejmowane przez nich inicjatywy i przede wszystkim nawiązuje się ściślejsze i szersze relacje z najważniejszymi ośrodkami naukowymi na świecie. Program opiera się na 4 podstawowych filarach. Pierwszy filar to jest interdyscyplinarność, czyli jakby próbujemy tak prowadzić badania naukowe, ale także i swoją aktywność poza uniwersytetem, czyli tą misję społeczną, którą pragniemy realizować, nie w pewnych silosach naukowych i w takich zamkniętych jakby dyscyplinach naukowych, ale próbujemy szukać takich rozwiązań horyzontalnych i połączeń międzydyscyplinowych. Innowacyjność, którą rozumiemy nie tylko jako poszukiwanie rozwiązań technologicznych i rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju technologicznego, ale także innowacyjność, którą rozumiemy jako kreowanie pewnych społecznych rozwiązań. Czyli tutaj wchodzimy w tą 3. misję uniwersytetu, w którym uniwersytet pokazuje drogi rozwoju społecznego. Integracja to jest 3. filar, na którym opiera się nasz program Inicjatywa Doskonałości. Integracja, w którym jakby myślimy o wspólnocie badań naukowych, prowadzeniu dydaktyki i o realizacji pewnych naszych społecznych zadań związanych z tym, czym jest uniwersytet dla społeczeństwa i dla określonych grup społecznych, czyli integrujemy te 3 kluczowe misje uniwersytetu: dydaktyka, badania naukowe i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 4. filar to internacjonalizacja, która nie jest rozumiana przez nas ilościowo, przez zwiększenie kontaktów, ale przede wszystkim poprzez nawiązanie stałej współpracy z najważniejszymi ośrodkami badawczymi na świecie, po to, żeby realizować wspólnie przedsięwzięcia, które dotyczą zarówno sfery badań naukowych, jak i dydaktyki, kształcenia studentów, ale także współpracy z społeczeństwem, na czym nam, wydaje mi się, szczególnie w tej sytuacji zależy. W ramach POB-u mówimy o kilku aspektach działania. Przede wszystkim zajmują nas kwestie badawcze, a również w ramach POB-u funkcjonują działania skierowane na rozwój współpracy edukacyjnej, a także rozszerzenia współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni w ramach 3. misji uniwersytetu. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące badań, celem POB-u jest zbudowanie ekosystemu badawczego skierowanego na poprawę funkcjonowania infrastruktury badawczej, a także rozbudowanie różnego systemu incentive, zachęt, które są skierowane dla badaczy w celu rozwoju badań skierowanych na współpracę międzynarodową w ramach wspomnianej zasady 4I. Jeśli chodzi o kwestie edukacyjne, w ramach działania POB-u mamy zaplanowany szereg aspektów związanych właśnie z popularyzacją wyników badań naukowych, jak również nowych formatów kształcenia i edukacji. W zakresie działań dotyczących współpracy z otoczeniem zewnętrznym mówimy tutaj o kilku takich aspektach związanych z R2S, czyli Research to Society, badaniach opartych na nauce i tutaj skierowanych na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak również działaniach R2B, Research to Business, czyli bezpośredniego przełożenia wyników badań na współpracę z sektorem gospodarczym. W ramach szeroko zakrojonych działań realizowanych zarówno na poziomie priorytetowego obszaru badawczego, jak również laboratoriów dla nauki, znajduje się miejsce dla badaczy na różnym etapie kariery naukowej. Zarówno osoby rozpoczynające badania naukowe mają tutaj możliwość ich realizacji w ramach różnorodnych programów w działaniach incentives, jak również laboratoriach młodych badaczy. Niemniej bardzo ważnym elementem związanym z funkcjonowaniem POB-u jest taka działalność uznanych badaczy z dużym dorobkiem i doświadczeniem, którzy właśnie tym dorobkiem i swoją rozpoznawalnością międzynarodową mogą kolejne osoby włączać w szeroko rozpoznawalną sieć współpracy międzynarodowej. W związku z tym POB Society of the Future przykłada wielką wagę do procesów mentoringu, dzięki którym właśnie uznani badacze włączają w ramach takiego działania badań opartych na nauce kolejne osoby i studentów. W ramach działań realizowanych w POB Society of the Future zajmujemy się również działaniami związanymi z rozwojem, intensyfikacją współpracy międzynarodowej współpracy badawczej.
Działanie, które realizujemy, które nazywa się Research to Research, nakierowane jest na budowanie i podtrzymywanie trwałych działań realizowanych przez międzynarodowe zespoły badawcze, w których pracują badaczki i badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To działanie polega na realizacji wspólnych projektów badawczych i naszym celem, naszym zadaniem w ramach POBU Society of the Future jest wspieranie tego typu działań poprzez między innymi tak zwane granty na granty, które mają ułatwić proces nawiązywania współpracy i realizacji w przyszłości wspólnych międzynarodowych projektów badawczych. Bardzo chcielibyśmy, aby badacze i badaczki pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim mieli szansę na podejmowanie intensywnej, długoterminowej współpracy z badaczami i badaczkami z innych jednostek naukowych, nie tylko w skali Europy, ale także w skali świata. Szczególnie zależy nam na tym, aby angażować w tego typu przedsięwzięcia, międzynarodowe przedsięwzięcia badawcze, zwłaszcza młodych badaczy i badaczki pracujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednym z labów działających w ramach POBU Society of the Future jest lab Managing for the Future. Lab ten dedykowany jest realizacji, rozwojowi badań dotyczących bardzo szeroko pojętego organizowania w zmieniającym się świecie. Badacze i badaczki związani z labem Managing for the Future zajmują się różnego rodzaju problematyką i reprezentują dyscypliny takie jak zarządzanie, ekonomia, ale również na przykład nauki o sztuce i psychologia. Prawnicy od zawsze interesowali się historią prawa polskiego i prawem rzymskim, a w Future Law Lab my zajmujemy się bardziej jego przyszłością. Generalnie rzecz biorąc, zajmujemy się związkami prawa i nowoczesnych technologii oraz prawa oraz nauk empirycznych. Jeśli chodzi o to pierwsze, to tak jak teraz Państwo na przykład oglądają ten film w internecie, gdzieś rejestrowane są dane na ten temat, że o takiej godzinie, z takiego miejsca Pan czy Pani ogląda ten film, no i jacyś ludzie mają dostęp do tych danych, te dane będą w jakiś sposób wykorzystywane. My zastanawiamy się nad rzeczami nie tylko takimi, jak należy to uregulować, ale również dlaczego tak w ogóle jest. Czy to musiało być tak, że internet działa w ten sposób, że każdego można śledzić, o każdym można zbierać informacje? A z drugiej strony, gdy przychodzi już do wykorzystywania tych danych, na przykład w procesie personalizowania reklam albo w procesie sugerowania Państwu różnych treści, to jak z psychologicznego punktu widzenia to wygląda ten proces personalizacji? W tym miejscu jakby te dwa obszary nauki empiryczne, psychologia, kognitywistyka, ale również nowoczesne technologie spotykają się, no i w tym sensie zarówno w krajowej nauce, ale też powiedzmy w obszarze międzynarodowym staramy się w miarę nowatorsko te dwie sprawy połączyć. Druga sprawa, która nas interesuje, no to właśnie już bezpośrednio nauki empiryczne, kognitywistyka. Zastanawiamy się nad takimi rzeczami jak właśnie rozwój neuronauki, nauk o mózgu, obrazowania, nauk behawioralnych zmieniają powiedzmy takie założenia, które prawnicy mają na temat tego, jak zachowują się ludzie. Pojęcia takie jak wolna wola, oświadczenie woli w prawie cywilnym czy wina w prawie karnym są fundamentalne dla prawa, zarówno dla nauki prawa, jak i dla stosowania prawa. Od tego, czy sąd podtrzyma jakąś umowę, czy wymierzy komuś karę w procesie karnym, zależy życie jednostek, a te wyniki postępowania sądowego w dużej mierze oparte są właśnie o stosowanie tych pojęć dotyczących woli. Te pojęcia prawnicy ukuli w XIX wieku i do dziś istnieją mniej więcej w tym samym kształcie, w jakim wówczas powstały. Podczas gdy psychologia, nowoczesna neuronauka dużo więcej mówią nam o tym, jak faktycznie działa ludzki umysł. No i właśnie tym napięciem pomiędzy tym, co mówi nam nauka, a tym, co zakłada prawo, zajmujemy się w Future Law Labie. Prowadzimy działalność naukową, wspieramy naszych badaczy w ich pracy naukowej, ale również działalność popularyzatorską, działalność networkingową. Wiele rzeczy mamy w planach. Planujemy organizację
tak zwanych Future Law Talks, w którym zarówno krajowi, jak i międzynarodowi badacze będą prowadzić zajęcia dla naszych pracowników. Planujemy różnego rodzaju wydarzenia dla szerszej publiczności, a to, co robimy już od w zasadzie początku działania labu, to Future Law Seminar. Jest to przestrzeń, w której pozwalamy afiliowanym przy labie naukowcom przedstawiać nieukończone jeszcze prace, których jeszcze nie wysłali do czasopisma czy innego publikatora, po to, by właśnie zarówno z przedstawicielami swojej dyscypliny, jak i też innych dyscyplin porozmawiać, ulepszyć argument, być może wyszlifować to, by zwiększyć szanse na publikację i by zwiększyć jakość takiej pracy. Nazywam się Arkadiusz Kocaj. W ramach POB-u jestem kierownikiem Global Challenges Lab. Jest to struktura, w ramach której chcemy stworzyć warunki dla badaczek i badaczy, którzy są skupieni wobec wyzwań zmieniających się społeczeństw i te wyzwania zachodzą pod wpływem rozwoju nowych technologii, a także wyzwań związanych z wyzwaniami gospodarczymi, wyzwaniami społecznymi, demograficznymi, czy wyzwaniami spędzania nowego czasu. Czyli to wszystko, co czeka nasze społeczeństwa w przyszłości. I chcemy stworzyć tym badaczkom i badaczom warunki do tego, żeby mogli kontynuować i poszerzać swoje badania w tym zakresie. Chcemy stworzyć warunki, żeby ta przestrzeń kampusu uniwersyteckiego była nie tylko przestrzenią codziennej pracy społeczności akademickiej, ale też miejscem prowadzenia badań, miejscem prowadzenia dydaktyki, eksperymentowania czy zacieśnienia współpracy między uniwersytetem a społecznością lokalną. Z założenia lab, czy w tym przypadku Global Challenges Lab, jest strukturą wirtualną, czyli nie mamy struktur fizycznych, biura ani siedziby, tylko mamy osoby, które są zainteresowane. Z jednej strony jest to kierownik, czyli ja i w mojej osobie i osoby współpracujące oraz Rada Naukowa, która wspiera mnie w tym, żeby rozwijać strategię laboratorium oraz ukierunkowywać działania całej społeczności. Jednym z laboratoriów dla nauki, które działają w POB Society of the Future, jest Global Trends Lab, które zajmuje się badaniami dotyczącymi szeroko rozumianych procesów społeczno-politycznych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. W ramach tego labu podejmowane są ze szczególnym natężeniem i taką perspektywą procesy dotyczące szeroko rozumianych zmian technologicznych i ich przełożenia na właśnie współczesne bezpieczeństwo, współczesny system międzynarodowy oraz procesy w takim ujęciu geopolitycznym na poziomie międzynarodowym. Jednym z działań, które są podejmowane w Global Trends Lab skierowanym na popularyzację badań naukowych jest taki projekt jak Globalne Wtorki, podczas którego naukowcy na bieżąco komentują wydarzenia na świecie z punktu widzenia właśnie procesów politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Tutaj bardzo istotne jest sprzężenie nauki i takich aspektów publicystycznych, promocyjnych związanym z przełożeniem procesów, które mają miejsce na świecie, na arenie międzynarodowej, na taki publicystyczną debatę dotyczącą właśnie szeroko rozumianych wydarzeń, które mają bezpośrednie przełożenie na współczesne procesy międzynarodowe oraz bezpieczeństwo. Kolejnym z projektów, które realizuje Global Trends Laboratory, jest projekt Świat bliżej uczniów. Jest to taki pomysł, który zrodził się w pandemii, w związku z tym, by ta ograniczona współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego ze szkołami jednak mogła być w jakiejś formie kontynuowana i celem tego projektu jest przedstawienie wyników badań naukowych, które są prowadzone w ramach Global Trends Lab wśród młodzieży szkół szkolnych oraz przedstawicieli środowisk społecznych. Podczas tych spotkań, które są realizowane w trybie zdalnym, naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący badania właśnie dotyczące procesów międzynarodowych i bezpieczeństwa przekazują uczniom wiedzę dotyczącą tych zgłoszonych tematów ze strony szkół, prezentują wyniki swoich badań i tutaj dzięki temu projektowi mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną współpracą pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a właśnie szkołami z całej Polski, także mimo ograniczeń pandemicznych ta współpraca w dalszym ciągu się rozwija. Głównym punktem zainteresowań naszego labu jest zmiana społeczna. Zmiana społeczna, która jest rozumiana zarówno w kategoriach dynamicznej, kryzysowej przemiany, która stanowi wyzwanie dla dotychczasowych norm, dotychczasowych instytucji, ale zmianę społeczną rozumiemy też w kategoriach takich zmian długoterminowych, powolnych, oddolnych.
Badacze i badaczki, którzy funkcjonują, działają w ramach naszego laboratorium nauki, badają tę zmianę, patrząc na nią właśnie z perspektywy różnych dyscyplin, czyli z perspektywy nauk socjologicznych, z perspektywy nauk pedagogicznych, nauk politycznych i psychologii. Zapraszamy każdego, komu taki temat właśnie zmiany społecznej jest jakoś bliski. W ramach POBU, a konkretnie w ramach naszego laboratorium nauki, czyli Social Revolution Lab, jak wspomniałam, skupiamy naukowców i naukowczynie, którym bliska jest idea przypatrywania się, analizowania, interpretowania zmiany społecznej. I teraz w naszym labie przede wszystkim takie dwie główne aktywności, na których skupiamy się do tej pory, to jest z jednej strony taki cykl spotkań naukowych, które nazwaliśmy rewolucyjne espresso, czyli zapraszamy różne badaczki i badaczy, którzy opowiadają nam o swoich naukowych impresjach na temat tego, co się dookoła nas dzieje. Do tej pory zorganizowaliśmy 3 takie spotkania, 2 z nich na przykład dotyczyły protestów, które miały miejsce jesienią w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który to wyrok zainicjował właśnie wydarzenia na ulicach, więc mieliśmy komentatorów i komentatorki, którzy próbowali z socjologicznego punktu widzenia wytłumaczyć, co się dzieje i jakie tego mogą być konsekwencje. Z kolei w styczniu rozmawialiśmy o tym, kto się boi szczepionek, dlaczego się boi szczepionek i jakie konsekwencje taka, a nie inna dystrybucja szczepionek może mieć dla naszych relacji społecznych. Drugi obszar naszych działań to też seria spotkań, którą nazwaliśmy dydaktyczne rewolucje. Spotkania te są kierowane do nauczycieli i nauczycielek akademickich, którzy spotykają się i rozmawiają o problemach i możliwych rozwiązaniach problemów związanych z naszą codzienną pracą ze studentami i studentkami. Do tej pory odbyły się 4 takie spotkania, a w najbliższym czasie planujemy kolejne, które będzie poświęcone tematowi integrowania naszych badań właśnie z naszą praktyką dydaktyczną. Jak wspominałam, w naszym labie zmianą społeczną zajmują się badacze i badaczki pochodzący z różnych dyscyplin naukowych. I to właśnie interdyscyplinarne spojrzenie na zmianę społeczną pozwala jakby lepiej dostrzec jej wielowymiarowość i interdyscyplinarna współpraca, nasze dyskusje i taka przestrzeń dla spotkań ludzi, którzy na co dzień jednak są przypisani do różnych dyscyplin, pozwala też na wytworzenie, na dostrzeżenie pewnych elementów zmiany społecznej, które jakby niekoniecznie są widoczne, jeśli patrzymy jednodyscyplinowo, jeśli patrzymy na zmianę tylko i wyłącznie z perspektywy jednej dyscypliny naukowej. Stąd różne nasze inicjatywy kierowane są na integrowanie środowiska naukowego i właśnie zbieranie w jedną grupę, w różne zespoły badawcze osób, które będą podejmować różne tematy, patrząc na nie właśnie z perspektywy różnych, często odmiennych dyscyplin naukowych. Gdybym miała krótko scharakteryzować i tak skategoryzować właśnie to, co robię w zespole wykonawczym w Pop Society of the Future, to podzieliłabym to przede wszystkim na takie prace przygotowujące do wdrożenia rozmaitych działań, które można bardzo łatwo jakby zdefiniować i nazwać konkursami. To są przede wszystkim konkursy na migranty, przed nami też konkursy w programie Young Labs Program na laby, które będą prowadzone przez młodych naukowców i naukowczynie. No i przygotowanie też do innych minigrantów, nad którymi właśnie pracujemy. I to polega na właśnie wymyślaniu w zespole, opracowywaniu, dyskutowaniu rozmaitych kwestii, czyli jak do tych celów dojść, które chcemy osiągnąć, jakie kryteria mamy zastosować, jak wspierać badaczy i badaczki w osiąganiu celów, jak włączać to wszystko studentów i studentki, doktorantów i doktorantki i całe otoczenie uniwersytetu, czyli różne podmioty z szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.
Ale jest też masa innych działań, które są, myślę, że czasami bardziej widoczne, czasami w ogóle niewidoczne, a które polegają na takiej bieżącej współpracy z uniwersytetem, ze społecznością akademicką, z pracownicami, pracownikami, studentami, studentkami, które mają przybliżać w ogóle ideę całego programu IDUI, które mają też taką formę konsultacji, włączania tych osób w rozmaite takie bieżące działania, odpowiadanie na pytania, które się pojawiają nie tylko przy okazji konkursów, ale też różnych pytań o możliwości, jak IDUI może pomóc tym osobom i jak te osoby mogą się do IDUI włączyć. No i też współpraca z właśnie wspomnianym otoczeniem, czyli takie na razie sondowanie, wyszukiwanie i diagnozowanie tych naszych potencjałów, partnerów, których już jako uniwersytet mamy. Czasami o nich nawet nie wiemy, że koledzy, koleżanki współpracują z bardzo istotnymi w Krakowie tutaj, ale też i w Polsce instytucjami, organizacjami, grupami czasami nieformalnymi. No i tak się staramy w taki bardzo dynamiczny sposób realizować ten program poprzez szkicowanie i jakby tych ram, takich w formie na przykład regulaminów, ale też przez takie działania właśnie oddolne, miękkie, które są taką codzienną pracą, trudną trochę do zdefiniowania. Chciałabym na przykład powiedzieć o działaniu, które wywołała potrzeba i taka obserwacja też nasza bieżąca tego, co się dzieje na naszych wydziałach. Mam na myśli tutaj te wydziały zaangażowane w POP, ale też i może szerzej. Mianowicie to, że ta praca zdalna, zwłaszcza dla osób, które są na ważnym etapie kariery, czyli po doktoracie, w takim bardzo ważnym okresie rozwoju. No i to są też osoby często, które są teraz zmuszone, to jest może złe słowo, ale zmagają się jednak z wyzwaniem ogromnym, jakim jest opieka nad dziećmi małoletnimi do mniej więcej 15 roku życia. No i cała nauka zdalna, co mówię jako też mama trójki dzieci, ale nie moje doświadczenie tutaj było najważniejsze, tylko to, co widziałam dookoła. I przygotowaliśmy regulamin, on jest na etapie akceptacji przez radców prawnych i w administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego migranty dla rodziców takich dzieci, którzy potrzebują wsparcia. To jest, nazwałabym to będzie to taki mini-grant prorównościowy, którym mam nadzieję, że stanie się takim trochę produktem flagowym i będzie wyznaczał nowe standardy na naszej uczelni, nie tylko może w ramach IDUI, tylko pozwoli nam troszkę szerzej myśleć, zauważać rozmaite utrudnienia, takie grupy wrażliwe na tego typu sytuacje, jak teraz pandemia, i zaczniemy też działać może w tym kierunku, żeby wyrównywać szanse różnych grup, również zawodowych na uniwersytecie. Celem Society of the Future jest przełożenie wyników badań naukowych na rozwój procesów społecznych, zmian społecznych, które dotyczą szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego uczelni. W ramach POB-u Society of the Future w związku z nakreślonymi celami i działaniami zostały wyodrębnione laboratoria dla nauki, które zajmują się rozwojem badań w konkretnych dyscyplinach. W ramach POB-u zostało wydzielone 7 labów, które zajmują się badaniami szeroko rozumianych procesów społeczno-politycznych, procesów społecznych, które wynikają z określonego w strategii kierunku działania POB-u i przekładają się na rozwój poszczególnych dyscyplin i badań naukowych, czyli intencją jest rozwój w ramach POB-u Society of the Future całościowego takiego podejścia związanego z rozwojem badań naukowych i ich bezpośredniego przełożenia na dyscypliny w ścisłej współpracy labów ze sobą w celu takiego efektu całościowego rozwoju badań społecznych. Badania społeczne są bardzo istotne i uzupełniają badania wdrożeniowe, dlatego że dotyczą procesów społeczno-politycznych, niezwykle istotnych z punktu widzenia każdego człowieka i każdej grupy społecznej, dlatego też w takim nowoczesnym podejściu do badań, wyniki badań, które są prowadzone w ramach laboratoriów dla nauki i też POB-u w takim wymiarze całościowym, dotyczą bardzo istotnych kwestii związanych ze zmianami społecznymi w takim ujęciu prognostycznym i wpływem procesów współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych na
procesy i decyzje dotyczące właśnie każdego człowieka z punktu widzenia decyzji politycznych i różnych procesów w wymiarze administracyjnym. W związku z tym te badania stanowią uzupełnienie i takie komplementarne podejście badań wdrożeniowych, w związku z czym można powiedzieć, że stanowią ogromne znaczenie z punktu widzenia właśnie takiego całościowego systemu badań naukowych. W ramach wniosku Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza jest zaplanowanych wiele różnorodnych działań skierowanych na rozwój badań naukowych. W ramach tych działań Pop Society of the Future kieruje się rozwojem przede wszystkim badań naukowych, ale również tutaj procesów związanych z edukacją oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. I biorąc pod uwagę liczbę tych zadań, planowanych działań, jesteśmy przekonani, że będą one miały bardzo istotny wpływ właśnie na jakość prowadzonych badań, a także dalszy rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym.